Napis Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich. Słoneczny dzień, widok z wnętrza auta na autostradę. Zbliżenie na młodą dziewczynę, ale prowadzącą samochód. Zbliżenie na smartfon z nawigacją informującą o trasie do Łodzi. Ala parkuje auto na parkingu. Ujęcie w zbliżeniu i w planie ogólnym. Cześć, z tej strony Ala. Jestem w drodze z Warszawy do Łodzi. Po publikacji mojego poprzedniego filmu, Muranów Dzielnica Północna, wiele z Was pytało mnie o inne miejsca w Polsce. Miastem, o które pytaliście najczęściej, była właśnie Łódź. Wybrałam najciekawsze z Waszych pytań i postaram się na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że będziemy mieli ładną pogodę. Nie chcę znowu zmarznąć tak jak na Muranowie. Czy wiecie, że Łódź przed II wojną światową była drugim po Warszawie największym ośrodkiem życia żydowskiego w Polsce? To miejsce do czasu wojny było znane jako miasto czterech kultur: polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Kolorowe ujęcie na Ale robiącą zdjęcie na ulicy zamienia się w ujęcie na mozaikę na sklepieniu Mauzoleum Izraela Poznańskiego. Czarno-białe archiwalne zdjęcie Żydów na ulicy. Ala chodzi po cmentarzu żydowskim. Archiwalne zdjęcia Żydów i Polaków siedzących w parku na ławkach naprzeciwko siebie. Ala pod pomnikiem Radegast. Napis Łódź na tle dużego murala przedstawiającego drewnianego ptaka. Rysunek, budynki fabryczne przedwojennej Łodzi. Napis część pierwsza. Od XIV wieku do 1939 roku. Ala stoi pod filarem budynku z malowidłem XIX-wiecznej Łodzi. Napis XIV-XV wiek. Jesteśmy teraz w Parku Staromiejskim. Te okolice stanowiły miejsce najstarszego osadnictwa, z którego później powstała współczesna Łódź. Pierwsze wzmianki na temat małej rolniczej osady o nazwie Łodzia pochodzą jeszcze z XIV wieku. W 1423 roku Łódź uzyskała prawa miejskie, ale dopiero od połowy XIX wieku zaczęła naprawdę się rozwijać i słynąć z branży tekstylnej. Pomogły w tym m.in. bardzo chłonny rynek Imperium Rosyjskiego, imigracja tkaczy i import technologii z zachodu. Wpływ na rozwój Łodzi miała też ludność żydowska, która zaczęła się tu osiedlać pod koniec XVIII wieku. Napis XIX wiek. To pomnik dekalogu, na którym widzicie Mojżesza. Powstał niedaleko miejsca, w którym w 1809 roku znajdowała się pierwsza łódzka synagoga. Do 1862 roku, w czasach zaboru rosyjskiego, Żydzi mogli osiedlać się tylko w tej okolicy. Mimo to Łódź była dla Żydów jednym z najbardziej atrakcyjnych miast do życia. W połowie XVIII wieku mieszkało tu tylko około 25 000 ludzi, z czego około 3 000 stanowili Żydzi. Niecałe 50 lat później w Łodzi mieszkało już 310 000 osób, z czego około 100 000 stanowili Żydzi. Kiedy prosiłam Was o komentarze, naprawdę nie spodziewałam się, że będzie ich aż tyle. To pochodzi akurat od osoby o ksywce Łasica96, która często zostawia komentarze pod moimi filmami. Cześć Ala, mam pytanie dotyczące Łodzi. Jak żyli tu Żydzi przed II wojną światową? Czy pokażesz nam jakieś ciekawe miejsca? Dzięki za to pytanie. No to chodźmy. Ala wykonuje zapraszający gest dłonią, odchodzi w głąb parku. Napis Park Staromiejski. Widok z góry na park. Obraz przesuwa się. Panorama miasta. Napis Synagoga Reicherów. Zbliżenie na synagogę. Widoczne okno z gwiazdą Dawida. Napis pierwsza połowa XX wieku. Jesteśmy teraz przy ulicy Rewolucji 1905, przy jedynej zachowanej w Łodzi przedwojennej synagodze. W dwudziestoleciu międzywojennym w mieście funkcjonowało ponad 200 synagog i domów modlitwy. Choć wielu łódzkich Żydów żyło w obrębie tradycyjnej, ściśle przestrzegającej zasad judaizmu społeczności mówiącej w jidysz, była też część, która integrowała się z lokalną ludnością chrześcijańską. W czasie przygotowań do realizacji tego materiału obejrzałam kilka filmów i przeczytałam parę książek o historii łódzkich Żydów. Tak natknęłam się na dzienniki pisane w czasie wojny przez Dawida Sierakowiaka, żydowskiego nastolatka, który opisywał głównie brutalną rzeczywistość łódzkiego getta. I jakimś cudem część z tych dzienników ocalała. Bardzo chcę, żebyście poznali fragmenty tej historii. Dawid Sierakowiak urodził się w średnio zamożnej urzędniczej rodzinie.
Mieszkał razem z rodzicami i młodszą siostrą Natalią na południu Łodzi, gdzie Żydzi stanowili mniejszość. Rodzina Sierakowiaków przestrzegała tradycji judaizmu, a jednocześnie była zintegrowana z wielokulturowym społeczeństwem przedwojennej Łodzi. Dawid pisał pamiętniki po polsku. Przed wojną część społeczności żydowskiej zajmowała się rzemiosłem, handlem lub pracą fizyczną. Byli wśród nich zarówno ubodzy, jak i średnio zamożni właściciele małych fabryk. Była też elita przemysłowa, która wspierała ubogich i fundowała szpitale oraz szkoły. W Łodzi mieszkało też wielu artystów, pisarzy i naukowców. W tej okolicy urodził się poeta Julian Tuwim i pianista Artur Rubinstein. Może zastanawiacie się, jak przed wojną wyglądały te stosunki polsko-żydowskie? To dość złożone. W Łodzi spotykało się wtedy wiele kultur, a stosunki między Polakami, Żydami i Niemcami były na ogół dość dobre. Łódź była przed wojną postrzegana jako jedno z najbardziej tolerancyjnych miast Polski. To zmieniło się dopiero w latach 30. XX wieku. W Łodzi, podobnie jak w całej Europie, wśród Polaków i Niemców nasilały się nastroje antysemickie. Po wybuchu wojny większość łódzkich Niemców przyjęła otwarcie wrogą postawę. W 1939 roku stanowili oni 12% mieszkańców miasta. W Łodzi mieszkało wtedy prawie 670 000 osób, w tym 233 000 Żydów, czyli 35% ludności miasta. Około 50% mieszkańców było polskimi katolikami. Trochę bałam się tego momentu, ale chyba czas odpowiedzieć na pytanie, które dostałam aż z Izraela. Hey Ala, it's Yael from Israel. Thank you so much for the videos you're making. They're very helpful. You know, my great-grandmother was a Holocaust survivor from Łódź. I know she was in the ghetto. Can you show some of the other places where she could have been? I know it's a hard thing to do, so thank you so much for doing it. Babcia Jael przeżyła zagładę w Łodzi, więc spróbuję pokazać miejsca, o których mogła słyszeć w jej opowieściach. Słoneczny dzień. Napis Ulica Rewolucji 1905 roku. Widok z góry na ulicę ze starymi kamienicami po obu stronach. Obraz przesuwa się. Panorama miasta. Ulica z przedwojennymi i powojennymi budynkami. Napis Ulica Franciszkańska. Rysunek. Dzieci z getta łódzkiego stojące na ulicy. Napis Część druga. Lata 1939-1945. Ala idzie ulicą. Napis lata 1939-1941. Łódź została zajęta przez Niemców 8 września 1939. Pod koniec 1939 roku Niemcy włączyli Łódź do Rzeszy Niemieckiej, a nazwę miasta zmienili na Litzmannstadt. W pierwszych kilku miesiącach okupacji około 75 000 łódzkich Żydów uciekło do Związku Radzieckiego lub zostało deportowanych na okupowane przez Niemcy polskie ziemie. Po zajęciu miasta naziści nakazali oznakowanie żydowskich przedsiębiorstw i sklepów. Zabronili korzystania z komunikacji miejskiej i chodzenia na przykład po ulicy Piotrkowskiej. Wchodzili do mieszkań i pod pozorem szukania broni rabowali je. Wyłapywali też Żydów na ulicach i zmuszali do pracy fizycznej. W miejscu, gdzie w XVIII wieku osiedlali się pierwsi Żydzi, okupanci utworzyli getto. Było to drugie największe getto w Polsce, które przetrwało prawie do końca okupacji, bo aż do sierpnia 1944 roku. Pod koniec kwietnia 1940 dzielnica została zamknięta i odizolowana od reszty miasta. Rodzina Dawida Sierakowiaka została siłą przeniesiona na jej teren. Getto zlokalizowane było na powierzchni około 4 km², czyli powiedzmy kwadracie 2 na 2 km. Wyobraźcie sobie 160 000 osób zamkniętych na tak małym obszarze. Pod koniec 1940 okupanci przekształcili łódzkie getto w obóz pracy. Niemcy wyznaczyli na stanowisko przewodniczącego starszeństwa Żydów Chaima Rumkowskiego.
Miał dużą swobodę w zarządzaniu gettem, pod warunkiem, że dostarczał produkty, których żądali hitlerowcy. W obrębie zamkniętej dzielnicy zlokalizowano także 2 podobozy dla Romów i dla dzieci z polskich rodzin. Przetrzymywano w nim więźniów w wieku od 8 do 16 lat, co upamiętnia wiele łódzkich murali. Kilka osób pytało, czy młodzież żydowska mogła się w getcie uczyć. Było to trudne, bo Niemcy ograniczali Żydom dostęp do edukacji. Mimo że wyjście do szkoły, która znajdowała się w odległej części getta, groziło łapanką, edukacja stanowiła ważną odskocznię w życiu Dawida i innych młodych Żydów. Poza wiedzą mieli oni też szansę na dodatkowy posiłek. To bardzo ważne, bo jedzenia cały czas w getcie brakowało. We wrześniu 1941 roku Niemcy zamknęli wszystkie szkoły. Czy Żydzi mieli jakiekolwiek kontakty z ludźmi mieszkającymi po drugiej stronie muru? Sytuacja w Łodzi była zupełnie inna niż na przykład w Warszawie. Domy przylegające do getta zostały wyburzone, a Niemcy zainstalowali dookoła muru zapory i zasieki z drutu kolczastego. W filmie o Muranowie mówiłam Wam o tym, że niektórym Żydom udawało się przedostać na aryjską stronę przez kanalizację. W Łodzi było to niemożliwe, bo kanalizacji po prostu nie było. Przez to szmugiel, który w Warszawie pozwalał na dostarczanie żywności, lekarstw i broni, w Łodzi praktycznie nie istniał. Napis Ulica Franciszkańska, słoneczny dzień, widać budynki i ulice. Obraz przesuwa się, panorama miasta. Skrzyżowanie ulic z widoczną halą targową, napis Bałucki rynek. Jael, to miejsce, które możesz znać z opowieści babci. Jesteśmy na rynku bałuckim, przy którym w czasie wojny znajdowała się żydowska administracja getta. To miejsce, jako jedyny punkt kontaktu z niemieckimi władzami, było odgrodzone od reszty dzielnicy. Tu przychodziły dostawy żywności, tędy wywożono zagrabione w getcie mienie i produkty z zakładów pracy. Łódzkie getto było jednym wielkim obozem pracy przymusowej. W szczytowym okresie działało w nim ponad 100 zakładów przemysłowych, w których pracowało około 90% ludności. Władze getta wierzyły, że produktywność da mieszkańcom szansę na przetrwanie. Niemcy uważali je za bardzo opłacalne i zlikwidowali je jako ostatnie na polskich ziemiach. Żydzi produkowali w getcie głównie odzież. Nie tylko na potrzeby niemieckiego wojska i policji, ale też dla domów handlowych i prywatnych firm. Do pracy zmuszeni byli Żydzi w wieku od 10 do 65 lat, w tym również dzieci i młodzież. O tym fakcie przypomina kilka łódzkich murali. Jeden z nich znajduje się niedaleko stąd. Na tym muralu jest Dawid ze swoim kolegą z klasy, a w budynku obok mieszkał z mamą, tatą i siostrą. Tutaj też pisał swój pamiętnik. Po zakończeniu nauki w gimnazjum w wieku 17 lat Dawid rozpoczął pracę przy obróbce produktów skórzanych. Warunki były bardzo trudne, przez kilkunastogodzinne zmiany oraz ciągły, potworny głód. Żydzi nie dostawali za pracę wynagrodzenia pozwalającego nawet na zakup podstawowego jedzenia. Z miesiąca na miesiąc sytuacja w łódzkim getcie była coraz gorsza. Dawid pisze w swoich dziennikach, że osoby, które nie miały pracy, były praktycznie pozbawione dostępu do jedzenia. Na lepsze warunki mogli liczyć tylko ci zatrudnieni w miejscach przetwarzających żywność, w policji, w Radzie Getta czy w urzędach. W 1942 dzienna dawka żywności w łódzkim getcie oscylowała w okolicach 600 kalorii. Mam związane z tym pytanie od jednej z widzek. Dostałam je w mailu. Maja pyta, czy łódzkim Żydom groziły ciągłe wywózki, tak jak to miało miejsce choćby w Warszawie. We wrześniu 1942 roku zaczęła się akcja Wielka Szpera. Niemcy postanowili wywieźć z getta dzieci do lat 10, osoby powyżej 65 roku życia, chorych i tych, którzy nie pracowali. W sumie 15 000 osób. Wszyscy trafili do obozu zagłady w Chełmnie, gdzie zginęli.
Spójrzcie na te murale upamiętniające najmłodsze ofiary niemieckiego terroru. Dawid był świadkiem tego, jak wywożeni są kolejni jego znajomi i ich rodziny. Martwił się, że jego schorowaną mamę, mimo że cały czas pracowała, spotka podobny los. Pewnej nocy komisja lekarska w asyście oddziałów policji zamknęła całą ulicę i mieszkanie po mieszkaniu zaczęła wyciągać ludzi do wywózki. Mama Dawida została zabrana, siłą umieszczona w szpitalu i wywieziona do obozu zagłady. Dawid nigdy więcej jej już nie zobaczył. Ala ze smutnym wyrazem twarzy przystaje na ulicy. Obraz zamienia się w widok z góry. Napis ulica Spacerowa. Pochmurny dzień, widać budynki i ulice. Obraz szybko przesuwa się. Panorama miasta. Widok z góry na bramę cmentarza. Napis Nowy Cmentarz Żydowski. Ala wchodzi na cmentarz. Jesteśmy teraz na Nowym Cmentarzu Żydowskim, największej w Polsce i drugiej co do wielkości żydowskiej nekropolii w Europie. Miejsce, które chciałabym Wam pokazać, to tak zwane pole gettowe, gdzie chowani byli zmarli z łódzkiego getta. Głód, choroby, samobójstwa i morderstwa dokonywane przez Niemców były przyczyną śmierci 24% mieszkańców getta, czyli ponad 45 000 osób. Pamiętniki Dawida z 1942 roku skupiają się głównie na jedzeniu, na jego braku, na tym, co ile kosztuje. Głód i wyniszczająca wielogodzinna praca zabrały wielu jego bliskich. Wiosną 1943 umiera z głodu jego ojciec. Sam Dawid odchodzi kilka miesięcy później, w 2 tygodnie po swoich 19 urodzinach. Pomimo, że większość Żydów z getta została pochowana właśnie tu, na polu gettowym, grób Dawida znajduje się w głównej części cmentarza, koło rodzinnego grobu. Ala kładzie kamyk na nagrobku Dawida Sierakowiaka. Obawiam się, że teraz przyszedł czas na najcięższe pytanie. To jest temat, który jest dla mnie bardzo trudny, ale wiem, że jest ważny. Pytaliście, co stało się z gettem łódzkim i Żydami, którzy w nim pozostali. Widok z góry na cmentarz z dużą ilością drzew. Napis Nowy Cmentarz Żydowski. Obraz przesuwa się, widok na dzielnicę z niską zabudową. Napis Stacja Radegast. Widok na budynki przemysłowe, wysoki ceglany komin i stację kolejową. Ala idzie pod betonowym murem z napisem 1944. To miejsce było zwane Bocznicą na Marysinie. Stąd też od 1942 roku naziści wywozili Żydów do obozu w Chełmnie. Ala idzie koło budynku z muralami dwójki dzieci. Napis lata 1944-45. Na początku lata 1944 roku Niemcy wznowili wywózki. W sierpniu 1944 Natalia, młodsza siostra Dawida, została wywieziona przez Niemców razem z innymi pozostałymi w getcie Żydami do obozu w Auschwitz. Tam też najprawdopodobniej zginęła. Łącznie do obozów w Chełmnie nad Nerem i Auschwitz naziści wywieźli z Łodzi około 145 000 Żydów i niemalże wszystkich zamordowali. Pod koniec sierpnia 1944 roku łódzkie getto przestało funkcjonować. Ala pod płytami z nazwami niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady. Zbliżenia na wnętrza pomnika Radegast. Widok z góry na budynki przemysłowe, stację kolejową i pomnik Radegast. Napis Stacja Radegast. Słoneczny dzień, obraz przesuwa się, panorama miasta. Widok z góry na park i budynki dookoła. Napis Park Ocalałych. Rysunek. Widok na budynek stacji kolejowej Łódź Fabryczna. Napis Część 3. Lata 1945-2023. Ala spaceruje po parku, przystaje przy tabliczce. Napis lata 1945-69. Cześć Ala, tu Jakub z Łodzi. Pamiętam, jak został otwarty Park Ocalałych. Czy mogłabyś opowiedzieć swoim widzom, jak wyglądało tu życie Żydów po zagładzie? Ten park został otwarty 30 sierpnia 2004 roku, w dniu 60. rocznicy likwidacji getta łódzkiego. Jego pomysłodawczynią była Halina Elczewska, która jako pierwsza posadziła tu swoje drzewko pamięci. To miejsce i te drzewka upamiętniają osoby, które przeżyły wojnę.
Największa grupa Żydów, która przetrwała okupację w Polsce, była właśnie z getta łódzkiego. Szacuje się, że było to od 5 do 8 tysięcy osób. Po wojnie do Łodzi wróciło około 46 tysięcy Żydów. Przede wszystkim tych, którzy na samym początku uciekli do Związku Radzieckiego. Miasto to do czasu odbudowania Warszawy było centrum politycznym i kulturalnym. Stało się również ważnym ośrodkiem życia żydowskiego. Niestety, zaraz po pogromie kieleckim w 1946 roku ponad połowa łódzkich Żydów wyjechała z Polski na zawsze. Z mojego filmu o Muranowie wiecie, że polityka władzy komunistycznej była coraz bardziej nieprzychylna Żydom. Szacuje się, że po 1968 roku w Łodzi mieszkało jedynie około 1000 Żydów. Ala siedzi na ławce obok pomnika Karskiego na szczycie Kopca Pamięci w Parku Ocalałych. Widok z góry na park i powojenne budynki, słoneczny dzień, napis Park Ocalałych. Obraz przesuwa się, panorama miasta. Widok z góry na ulicę z przedwojennymi kamienicami po obu stronach, napis Synagoga Gminna. Ala wchodzi w bramę, w tle przejeżdża autobus, napis lata 1997-2023. Dotarliśmy do końca tego spaceru i naszej historii o żydowskiej Łodzi. Dzięki wielkie za wszystkie Wasze pytania i wiadomości. To było dla mnie gigantyczne wsparcie. Wiem, że to, co Wam pokazałam, było trudne, dlatego chciałabym Was zaprosić jeszcze do miejsca, które pomimo tych wydarzeń z przeszłości ciągle dba o pamięć o łódzkich Żydach. No to chodźmy! W jednym z budynków gminnych urządzono synagogę, jedyną czynną współcześnie w Łodzi. Dziś do tutejszej gminy żydowskiej należy około 100 osób. Jest tu rabin, organizacje żydowskie i polsko-żydowskie rozwijające dialog międzykulturowy. Trzymam kciuki, by żydowska społeczność mogła na nowo tu zagościć. Temu też jest poświęconych kilka murali. Jak choćby ten, pokazujący 2 przytulające się osoby. Wydaje mi się, że może oddawać trudną historię łódzkich Żydów i tragedię getta. Choć na muralu zakończoną szczęśliwie, poprzez gest nadziei. Zagubione postacie w końcu się odnalazły i z optymizmem patrzą w przyszłość. I to już wszystko na dziś. A gdzie spotkamy się następnym razem? Piszcie i zobaczymy. A może to będzie Festiwal 4 Kultur w Łodzi? Pa! Ala macha ręką na pożegnanie przed budynkiem na terenie gminy żydowskiej. Seria ujęć z Alą. Wychodzi na ulicę, idzie koło muralu z Arturem Rubinsteinem. Znajduje się na terenie pofabrycznym. Zbliżenie na tabliczkę na ziemi z napisem Litzmannstadt Ghetto. Ujęcie na ulicę Piotrkowską oraz budynek we wnętrzu podwórka obłożony fragmentami pociętych luster. Przejazd autem po ulicy z widocznymi po obu jej stronach przedwojennymi pofabrycznymi budynkami. Wyciemnienie, napisy końcowe. Wystąpiła Lili Just. Scenariusz Lili Just, Łukasz Kamil Kamiński, Wojciech Szupelak. Reżyseria Łukasz Kamil Kamiński. Wohin willst du auf einmal? Hab ich was gemacht? Tanz mit mir, teierste durch die ganze Nacht. Liebste ne Schume, mein Herz mit dir lacht. Ich bete dich, geh nicht weg, bleib noch ein bisschen. Wohin willst du auf einmal? Hab ich was gemacht? Tanz mit mir, teierste durch die ganze Nacht. Liebste ne Schume, mein Herz mit dir lacht. Ich bete dich, geh nicht weg, bleib noch ein bisschen. Pfarrer ich zu rappen, tut mir groß Hanoi. Wer geht es up mit Knädlach? Arme Chaie, Jiddisch ist eine Bereicherung und nicht gefährlich. Ich hab sie wirklich lieb, wie stolz Jiddisch. Hashem ist Borech, ich kenn sie noch reden. Und öfter mit mein Schir, euch übergeben. Rabbi schnell, aber Vergessenheit geschwinder, ein Bruch. Es ist eine Schande für die Kinder, ein loschen Stardo in ihr eigen Land. Bald unter der Erde in ihr weißen Gewand. Wir kennen Blei Odem sein, also verstummt kein Lewech. Ein ganzer Dorn Kultur verschwunden, Zeichen verwischen, aber mein Herz trockt Wunden. In mir brennt noch eine Flamme, ich will nicht vergessen. Ein erster Tritt, ein neues Rolle, hoffen steht die Tier allweil weiter. Hoffe Messer kommt noch mehr. Wohin willst du auf einmal? Hab ich was gemacht? Tanz mit mir, teierste durch die ganze Nacht. Liebste ne Schume, mein Herz mit dir lacht. Ich bete dich, geh nicht weg, bleib noch ein bisschen. Produkcja Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Liebste ne Schume, mein Herz mit dir lacht. Ich bete dich, geh nicht weg, bleib noch ein bisschen.
Napis: wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Logotypy: Iceland, Liechtenstein, Norway Grants, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polin, Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe.